Wiele osób myśli, że Home Assistant wymaga osobnego urządzenia Raspberry Pi, Nuka czy gotowego boxa. Ale prawda jest taka, jeśli macie w domu serwer NAS, może on stać się centrum waszego smart domu. Działa non-stop, zazwyczaj ma sporo miejsca na dane, automatycznie tworzy ich backupy, a przede wszystkim często już stoi i się po prostu nudzi. Sprawdźmy więc, czy da się na nim uruchomić Home Assistanta, a konkretnie tutaj. To QNAP TS216G i właśnie na nim spróbujemy zainstalować Home Assistanta. Dzisiaj pokażę Ci, jak krok po kroku zainstalować Home Assistanta na serwerze NAS. Zobaczymy, czy da się z takiego urządzenia zrobić centrum całego smart domu bez Raspberry Pi, bez żonglowania kartami SD i bez żadnych terminali. Jeśli masz w domu QNAPa, Synology albo jakikolwiek inny NAS, który działa 24 godziny na dobę, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Przejdziemy razem przez cały proces. Od krótkiego wyjaśnienia, czym właściwie jest NAS i jakie ma możliwości, przez instalację Home Assistanta w kontenerze, aż po jego uruchomienie. Po drodze pokażę Ci też, jakie są ograniczenia, w szczególności w przypadku tego modelu, czyli QNAP TS216G, który nie posiada wsparcia dla wirtualizacji i ma tylko 2 GB pamięci RAM. No i na koniec oczywiście odpowiemy sobie na najważniejsze pytanie. Czy to w ogóle ma sens? Zaczynamy. Nie ma nic lepszego niż komentarz, łapka w górę i kawa od Ciebie. Wpadnij do opisu pod filmem, tam znajdziesz link, który serio coś zmienia, a przynajmniej dla mnie. Dzięki. Serwer NAS to nic innego jak domowy lub firmowy magazyn danych, który działa bez przerwy i jest dostępny z dowolnego urządzenia w sieci. Najczęściej używamy go do przechowywania plików prywatnych, filmów, zdjęć, kopii zapasowych albo po prostu jako serwer multimediów. Dzisiejsze NASy potrafią jednak znacznie więcej. Dzięki zainstalowanemu systemowi, takim jak QTS w przypadku QNAPa bądź DSM w przypadku Synology, możemy uruchamiać na nich dodatkowe aplikacje, usługi sieciowe, a nawet całe środowiska serwerowe. To właśnie dlatego NAS coraz częściej staje się nie tylko magazynem danych, ale też platformą automatyzacji, domowego hostingu czy wirtualizacji. I właśnie tę ostatnią funkcję wykorzystamy dzisiaj, żeby zobaczyć, czy z takiego NAS-a można zrobić prawdziwe centrum naszego smart domu. Jeśli oglądałeś jeden z wcześniejszych moich odcinków o instalacji Home Assistanta na terminalu i na Proxmoxie, to wiesz już, że na jednym fizycznym urządzeniu można uruchamiać kilka niezależnych systemów jednocześnie. Tak właśnie działa wirtualizacja. Maszyna wirtualna, czyli VM, to taki w pełni oddzielny wirtualny komputer działający wewnątrz naszego serwera. Ma swój własny system operacyjny, wirtualny dysk, procesor i pamięć RAM. Można powiedzieć, że to idealne rozwiązanie, jeśli chcemy uruchomić pełne środowisko, na przykład Home Assistanta w wersji Home Assistant Operating System. Podobnie działa Oracle VM VirtualBox, który pozwala na dokładnie to samo, ale z poziomu komputera z Windowsem na pokładzie. Jeżeli nie oglądałeś jeszcze tego odcinku, link jest gdzieś u góry. Z kolei kontenery, czyli na przykład Docker albo Container Station w przypadku QNAPa, to takie lżejsze rozwiązanie. Kontener nie posiada własnego systemu operacyjnego i działa w ramach tego, który jest już zainstalowany na danym urządzeniu. Dzięki temu zużywa dużo mniej zasobów, uruchamia się szybciej i ogólnie sprawdza się świetnie wtedy, kiedy chcemy postawić tylko jedną konkretną aplikację. W naszym przypadku będzie to Home Assistant w wersji container, czyli bez dodatków, ale z pełną funkcjonalnością automatyzacji oraz integracji. W praktyce można więc powiedzieć, że maszyna wirtualna to taki osobny komputer w komputerze, a kontener to pojedyncza aplikacja, ale odizolowana od całej reszty systemu. I właśnie ten drugi sposób, czyli kontenery, wykorzystamy dzisiaj, ponieważ QNAP TS216G niestety nie obsługuje pełnej wirtualizacji. Kiedyś Home Assistanta można było zainstalować na 4 różne sposoby. Był Home Assistant Operating System, Home Assistant Container, Core oraz Supervised. To jednak w
wprowadzało sporo zamieszania, ponieważ każda z tych wersji działała nieco inaczej, wymagała innego środowiska i oferowała troszeczkę inne możliwości. Twórcy Home Assistanta postanowili więc to trochę uprościć i zostawili tylko dwie wersje: Home Assistant Operating System oraz Home Assistant Container. Dwie pozostałe, czyli Core i Supervised, były niszowe i sprawiały dużo problemów z ich utrzymaniem. Dlatego Nabucasa zrezygnowało z ich dalszego utrzymywania. Home Assistant Operating System to pełny system operacyjny z supervisorem, czyli takim menedżerem, który pozwala instalować dodatki, wykonywać kopie zapasowe i aktualizować wszystko jednym kliknięciem. Natomiast w wersji Container, czyli tej, którą zainstalujemy na QNAP-ie, supervisor niestety nie jest obecny, ponieważ działamy wewnątrz Dockera. To oznacza, że Home Assistant działa jako pojedyncza aplikacja, a wszystkie dodatki, te addony, które tak naprawdę są kontenerami wewnątrz Home Assistant Operating System, musimy zainstalować osobno, jako osobne kontenery obok, a nie w samym Home Assistancie. I nie ma tutaj centralnego zarządzania, automatycznych aktualizacji, ani sklepu z dodatkami. Aktualizację samego Home Assistanta wykonuje się ręcznie, uruchamiając nową wersję kontenera z nowszym obrazem. To rozwiązanie co prawda jest lżejsze, może i prostsze w samej instalacji Home Assistanta i w teorii bardziej stabilne, ale wymaga dużo większej świadomości technicznej, wiedzy i samodzielności. Dlatego też, jeśli nie do końca czujesz się dobrze w tematach komputerowych, lepszym rozwiązaniem będzie instalacja Home Assistanta w wersji Home Assistant Operating System na osobnej maszynie wirtualnej bądź na takim NASie, który wspiera pełną wirtualizację. Przechodzimy zatem do instalacji Home Assistanta w kontenerze na QNAP-ie. Skoro cała teoria jest już za nami, czas na praktykę. W związku z tym przechodzimy do naszego QNAP-a, czyli musimy wejść naszą przeglądarką na stronę zarządzania interfejsem naszego QNAP-a, a następnie uruchamiamy na nim aplikację Container Station. Jeżeli tej aplikacji nie posiadamy, musimy wejść w App Center, a następnie ściągnąć taką aplikację Container Station. Zakładam jednak, że jest to dość prosta czynność, nie będziemy jej pokazywać, w związku z tym wchodzę od razu w Container Station i tutaj przechodzę do zakładki Containers. Żeby utworzyć nowy kontener z naszym Home Assistantem, klikam w przycisk Create. Tutaj muszę wpisać nazwę naszego obrazu z Docker Huba, skąd pobrany zostanie obraz naszego kontenera z Home Assistantem. W związku z tym użyjemy tutaj oficjalnej ścieżki do naszego Home Assistanta, czyli Home Assistant łamane przez Home Assistant. Teraz klikamy w przycisk Next i teraz QNAP w tle sprawdzi, czy ta ścieżka jest prawidłowa i czy taki obraz faktycznie istnieje. W polu Name wpisujemy sobie nazwę naszego kontenera i jaka będzie pokazywać się na liście kontenerów, czyli możemy sobie wpisać Home Assistant. Następnie Restart Policy zostawiamy tak jak jest, czyli Unless Stopped. Oznacza to, że przy każdym uruchomieniu QNAP-a, przy każdej jakiejś awarii naszego obrazu, naszego kontenera, QNAP automatycznie będzie nam uruchamiać ten nasz kontener dopóki sami ręcznie nie wyłączymy naszego kontenera. Następnie schodzimy troszeczkę niżej w opcji Default Web URL Port. Zaznaczamy opcję na włączoną i ustawiamy standardowy port Home Assistanta, czyli 8123. Następnie klikamy w przycisk Advanced Settings i w zakładce Commands zostawiamy wszystko tak jak jest. Przechodząc do zakładki Networks, tutaj w Network Mode zaznaczamy opcję Custom, a następnie wybieramy opcję Host. Dzięki tej opcji nasz Home Assistant będzie posiadał dostęp do internetu oraz będzie posiadał dostęp do naszej sieci lokalnej. Dostęp do internetu jest oczywiście niezbędny w trakcie pierwszego uruchomienia, kiedy Home Assistant ściąga jeszcze jakieś dodatkowe pliki pod spodem oraz dostęp do sieci lokalnej LAN jest niezbędny dla Home Assistanta po to, że jeżeli wprowadzimy do naszego domu jakieś nowe urządzenie smart,
które może być przez Home Assistanta automatycznie wykryte i dodane. Dzięki temu Home Assistant będzie widział te wszystkie nasze urządzenia, będzie mógł się z nimi komunikować oraz będzie mógł odkrywać nowe urządzenia. Następnie przechodząc do zakładki Environments, zjeżdżamy sobie na sam dół, klikamy w przycisk Add New Variable i tutaj w polu Variable wpisujemy taki ciąg znaków jak TS, czyli oznaczenie naszego time zone'a, czyli naszej strefy czasowej. I tutaj wpisujemy Europe łamane przez Warsaw, a następna nasza zakładka, czyli Labels. Tutaj nie robimy nic, zostawiamy tak jak jest i zakładka Storage. W zakładce Storage klikamy w przycisk obok Add Volume po to, żeby rozwinąć opcję, a następnie wybieramy opcję Bind Mount Host Path. Tutaj w host wpisujemy sobie łamane przez container, łamane przez HA, a w polu container wpisujemy łamane przez config. Oznacza to, że wewnątrz naszego kontenera katalog config będzie wskazywał tak naprawdę na katalog z naszego QNAP-a, a ten katalog to jest container, czyli taki wewnętrzny katalog aplikacji Container Station i w nim utworzymy sobie nowy katalog o nazwie HA. Następnie zakładka Runtime zostawiamy wszystko tak jak jest i w zakładce Resources zostawiamy wszystko tak jak jest. Następnie klikamy przycisk Apply, Next oraz na samym końcu potwierdzamy całość operacji przyciskiem Finish. W tym momencie tak naprawdę nasz Home Assistant jest instalowany w tle naszego QNAP-a. Jedyne teraz, co nam zostało, to wejść na adres naszego Home Assistanta, czyli tak naprawdę u góry w pasku adresu kopiujemy sobie nasz adres naszego QNAP-a, a następnie doklejamy dwukropek 8123. Dzięki temu nasz Home Assistant został uruchomiony. A to, w jaki sposób teraz postępować i w jaki sposób skonfigurować naszego Home Assistanta, pokazywałem już w jednym z poprzednich odcinków, a link oczywiście znajduje się pewnie gdzieś z tej albo z tej strony. Jak widzisz, instalacja Home Assistanta na serwerze NAS nie jest wcale trudna. Nawet na słabszym modelu, takim jak ten, czyli QNAP TS216G, można bez problemu uruchomić stabilne środowisko automatyzacji i zintegrować je z resztą inteligentnego domu. Jasne, nie mamy tutaj superwizora ani dodatków, więc nie zrobimy wszystkiego za pomocą jednego kliknięcia w Home Assistancie, ale w zamian za to dostajemy prostą architekturę, pełną kontrolę i system, który działa lokalnie bez zbędnych warstw pośrednich. To dobre rozwiązanie dla osób, które posiadają już NASA i chcą go po prostu lepiej wykorzystać. Nie tylko jako magazyn danych, ale też jako centrum Twojego smart home. W moim przypadku działa to zaskakująco dobrze, a zużycie zasobów jest minimalne. Więc ten NAS spokojnie radzi sobie z Home Assistantem i kilkoma podstawowymi integracjami. Jeśli jednak planujesz bardziej rozbudowane automatyzacje, kamery albo wiele urządzeń Zigbee na kontenerach dodatkowych w samym NASie, to wtedy warto pomyśleć o mocniejszym sprzęcie albo o instalacji Home Assistanta w pełnej wersji systemowej. Ale jeśli chcesz zacząć i wykorzystać to, co już masz, to jest to naprawdę świetny start. Daj znać w komentarzu, czy Ty też próbowałeś uruchomić Home Assistanta na swoim NASie i jak to się sprawdziło. A jeśli chcesz zobaczyć, jak dodać do tego Zigbee, Shelly, Akara, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, bo o tym będzie w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.